Aokigahara. Piękny mieszany las w Japonii u podnóża świętej góry Fuji. Miejsce uwielbiane przez turystów oraz samobójców. Mówi się, że Aokigahara jest drugim najpopularniejszym miejscem na świecie, gdzie ludzie odbierają sobie życie. Podjeżdżasz na parking i wchodzisz szlakiem turystycznym do lasu. Chwilę potem spotykasz znak. Znak prewencyjny przed samobójstwami. Docierasz do prowizorycznego szlabanu z zakazem wejścia, ale przekraczasz granicę, bo przecież nikt tego nie pilnuje. I nagle wszystko się zmienia. Ptaki milkną, wiatr przestaje wiać i robi się bardzo gęsto. Zauważasz, że na drzewach oprócz liści jest coś jeszcze. Wiszą na nich linki. Każda z nich zostawiona przez błąkaną duszę szukającą pomocy. Na końcu znajdujesz tylko dwie opcje: obozowisko lub ciało. Rocznie około 100 osób odbiera sobie tutaj życie, czyli średnio co 4 dni przyjeżdża tutaj osoba, która z tego lasu nie chce opuścić i tutaj już zostaje. Oczywiście to są tylko statystyki, więc powiedzmy sobie szczerze, że może być dzień, gdzie więcej osób coś popełni samobójstwo, a innego dnia będzie całkiem spokojnie. Służby wraz z wolontariuszami raz w roku organizują takie zbiorowe poszukiwanie. Przypada on na okres przed wakacjami, czyli przed tym, kiedy jest najwięcej turystów, i wydaje się to dość logiczne, dlaczego akurat ta data. Natomiast my jesteśmy tutaj w styczniu i nasze prawdopodobieństwo znalezienia kogoś lub pozostałości po kimś, po pobytowaniu kogoś w tym lesie, no dość mocno wzrastają. Życie jest cenną rzeczą od rodziców. Cicho pomyślmy o rodzicach, braciach i dzieciach. Proszę, nie martw się i porozmawiaj najpierw z nami. Skontaktuj się z komisją policji w sprawie zwalczania samobójstw. Jest to znak postawiony tuż przy wejściu, aby osoba, która rzeczywiście przychodzi tutaj popełnić samobójstwo, rozmyśliła się już na samym wstępie, żeby wiedziała, że nie jest pozostawiona sama sobie. Są pewne instytucje w Japonii, które zajmują się właśnie tego typu rzeczami. To jest informacja o pięknie lasu, jak on ładnie pachnie, skąd się wzięła nazwa, ale nas bardziej interesuje mimo wszystko nawiązanie do zbaczania z kursu. No i tak jak wiecie o tym dobrze, podczas zbaczania z tego kursu wielu ludzi rozwiesza taśmy, liny, zaznacza sobie sprayem czy czymkolwiek drogę powrotu, bo tutaj ludzie, którzy idą, chcą popełnić samobójstwo, jeszcze do końca może się zastanawiają i czasem sobie taką linę po prostu rozwieszają, żeby a nuż wrócę jeszcze, życie jest piękne, i właśnie to o tym mówi, o zakazach. Tutaj mamy na przykład namiot, nie można rozbijać obozu w tym lesie, ale to już jest mniej istotne. Czyli tak powoli zbliżamy się do szlabanu informującego, żeby na drugą stronę nie przechodzić. Jednego z wielu szlabanów, tak? Ale no my akurat wybraliśmy ten. Pomimo wszelkich zakazów chodzenia tutaj, nikt się tym nie interesuje. Nie ma tutaj żadnych kamer, straży. Nie ma tutaj nikogo, kto mógłby ci zabronić wejścia. Po części też uchronić tych ludzi przed tym pomysłem, jaki mają. Czyli powoli do tego szlabanu się zbliżamy. Jest nasz punkt, w którym będziemy przekraczać granicę, przez którą przechodzą ludzie zdeterminowani odebrać sobie życie. No jakkolwiek by źle to nie zabrzmiało, to na drugą stronę przejdziemy. Mam taśmę. Pierwsza biała taśma, widzicie? Idziemy wzdłuż tej taśmy, czy w głąb lasu? Może w głąb, tak. Dobra, ja przejdę, zobaczę, dokąd ona prowadzi. Poczekacie tutaj chwilę? Pierwsza taśma. Słuchajcie, te taśmy zawsze do czegoś prowadzą. Prędzej czy później. Albo do ciała, tak? Akurat ta biała tasiemka biegła tylko kawałeczek i już wydaje mi się, że wiem, coś znajduje się na końcu. Jest to bardzo blisko tej ścieżki. Zawołam chłopaków, bo też chciałbym, żeby to widzieli. Tak, Kuba nas woła. Co? Kuba nas woła. Teraz pytanie, co on znalazł, bo to słowo znalazł coś przy jednej z takich linek, no przeważnie nie oznacza niczego dobrego. To jest prawdopodobnie namiot, wiesz? Martwi mnie ta linka i ten namiot, bo skoro... Poczekaj jeszcze chwilę, bo skoro ten namiot jest tak blisko
ścieżki. To bardziej nie jest po to, żeby znaleźć drogę powrotną, tylko żeby ktoś znalazł ten namiot. Widać pierwsze ślady po kimś. Tu jest skarpetka, a tutaj mamy obozowisko. To jest nawet nie namiot, tylko taka płachta po prostu. Jest kurtka czyjaś. Zobacz, że jest śpiwór, tak? Aha. I to jest dość takie, na zasadzie tarpa. to jest dość takie, no, jeszcze, że tak powiem, niezniszczone przez czas, tak? Ale wiecie co? Zobaczcie, tu jest komiks, jakieś rzeczy prywatne. I nie wiem, czy to nie są ogrzewacze, albo może to są chusteczki do wycierania. Albo ogrzewacze. Jeżeli ogrzewacze, no to ktoś tutaj był w zimę, tak? My też jesteśmy w zimę. Osoba, która tutaj przyszła, wahała się jeszcze. Wahała się, co chce zrobić. Czy chce dalej żyć, czy ze sobą skończyć. Ponieważ osoby, które są zdecydowane na to... Zdeterminowane do tego, żeby umierać, zazwyczaj nie zostawiają za sobą taśmy ani żadnych znaków. Oni po prostu idą w las i albo przedawkowują leki, albo się wieszają. Więc ta osoba ze sobą walczyła i może wygrała tą walkę. Oby, ale najbardziej martwi mnie to, że właśnie jej obozowisko zostało i tak samo sznurki, które doprowadzają stricte do obozowiska i nie widać śladów bytności jej. No albo poszedł, ale tak bo gdzieś leży, tak? No, Miejmy nadzieję, że wrócił bezpiecznie do domu. Tak, dokładnie. Wracamy po sznurku i tak będziemy starać się robić za każdym razem, bo mimo to, że jeszcze mamy tutaj jedną kreskę zasięgu i to LTE, to nie jestem pewien, czy jak będziemy wchodzić coraz głębiej, to po prostu my sami tutaj nie pobłądzimy. Tu jeszcze widać ślady i ta stopa jest ułożona w tamtą stronę, czyli tak jakby szła w głębie lasu. Natomiast ta jest już ułożona w drugą stronę, czyli do wyjścia. Wchodzimy coraz głębiej w las i tak naprawdę czym głębiej w las, tym więcej możemy napotkać tych wszystkich nitek, znaków, które ludzie zostawiają, aby ewentualnie móc wrócić do ścieżki i wyjść z tego lasu. Konrad, Tak? spójrz na to drzewo. To jest jeden z systemów, że tak powiem, zaznaczania powrotu. Oprócz linek, to się jeszcze używa takich taśiemek. To jest zwykła siatka z marketu. Po drugiej stronie od razu. Kolejna linka. I to też jeszcze wyglądająca na w miarę świeżo. Mamy około godziny, zanim słońce zajdzie. Ale abstrahując od wszystkiego, to miejsce jest naprawdę urokliwe i jeśli chodzi o piękno tego lasu, śmiało mogę powiedzieć, że jest to najładniejszy las, po jakim miałem przyjemność chodzić. Strasznie to jest takie dziwne. Dużo nakręciliśmy odcinków, ale idąc wzdłuż tej linki cały czas nie chciałem zobaczyć jednak, co jest na końcu. O, tak się wyrażę. Ja też. Sądzę, że żaden z nas by nie chciał zobaczyć, co jest na końcu. Szczególnie, że wiecie, o co chodzi, że ja cały czas mam nadzieję, że każda z tych linek to jest szczęśliwa historia, że ktoś jednak wykorzystał je do... Ktoś, zostawiając tą linkę, musimy pamiętać, on nie był do końca pewny, czy chce się zabić. Widzicie, jeszcze leżą lightsticki na ziemi. Tutaj też. Tak? Ciągnie się dalej ta linka? A tutaj jest ognisko. Ona wygląda na dość świeże. Przed chwilą skończył się ślad od liny. A to bardziej chyba dla oczyszczenia swojego sumienia, żeby... Ciężko mówić o oczyszczeniu sumienia, ale... Czy też o ciekawości, czy o czymkolwiek. Może po prostu określę to tak, żeby sprawdzić, czy ta lina rzeczywiście szła gdzieś dalej. Sądzę, że powinniśmy wrócić i szukać dalej, iść naprzód. Każda taka linka to jest każda smutna historia życiowa, która nie wiadomo jakie miała zakończenie. I teraz zobaczcie. Gdyby nie linka, wiedzielibyście gdzie iść, gdzie iść. Wiedziałem, że w tamtym kierunku, tak? Mniej Ale więcej. gdzie dokładnie? To wygląda identycznie wszystko. A wiecie co, ja odszedłem tam właśnie te 50 metrów w tamtą stronę i musiałem się kierować waszymi głosami, bo już za gęsto się robiło. Gdzie go masz? Tu jest jedna linka, tam jest taka druga niebieska, tutaj gdzieś była następna,
Tutaj jest ta główna, wzdłuż której idziemy. Ale to są dwie różne taśmy. Zobaczcie. No. One się krzyżują tutaj. To jest jakby tak, jakby ktoś użył, wiesz... Czegoś śladu. O, widzisz tam? Gdzie? Na tym drzewie tam dalej jest nadkaz. Las ten uzyskał złą sławę po 1993 roku, kiedy ukazała się książka o tytule Poradnik dla samobójców, w której było opisane właśnie techniki samobójstw, które są najbardziej skuteczne i miejsca, które by były najlepsze na owe samobójstwo. A Aokigahara była wskazana jako najlepsze miejsce do popełniania samobójstwa, dlatego później po 1993 roku zyskał bardzo złą sławę. Może w kamerze tego tak nie widać, ale w rzeczywistości jest to naprawdę, naprawdę gęsty las i nie ma żartów tutaj. Albo to jest dalszy ciąg tej niebieskiej linki. Bo tam widziałem kawałek niebieskiego czegoś. Zwróć uwagę na to. Trochę ludzi tędy chodzi, bo zobaczcie, jak jest drewno obskubane w tym miejscu. Czyli przechodzą tam. I by się zgadzało, bo tam dalej ta linka, o, ta czerwona, która biegnie od samego początku, jest właśnie wzdłuż tej ścieżki i od jakiegoś czasu ta biała. Ej, tam jest obozowisko następne. No, Widzicie? Torba niebieska. Jest to taka folia i jest Linka niebieska. linka niebieska. A tu jest jakiś kamień, zobaczcie. Tylko ja nie rozczytam, co tu jest napisane. Znaczy nie rozczytam, nie przetłumaczę. Od wejścia tak? ja myślałem, że tak jak wchodziliśmy, że my idziemy cały czas w bok, a my idziemy cały czas w głąb lasu. No właśnie o tym mówię, że my jesteśmy coraz głębiej w las. No, a ja myślałem, że my idziemy, wiesz, cały czas w prawo, w prawo, w prawo, w prawo, a ta ścieżka tak idzie. W sumie... Zgadza się. I nieświadomie już żeśmy skręcili. Ale to jest stara linka już. Izolacyjna taśma żółta. Tutaj jest siatka. No a tam jest to obozowisko następne. Słońce powoli znika za horyzontem. Sądzę, że jeszcze około 30 minut i zacznie już być ciemno. No, Zgadza się. ognisko. Tu są jakaś patelnia. Cykulacja to jest albo po jedzeniu po prostu. Tak, Garnek. garnek. Drugi garnek, pokrywki nawet. Zwróćcie uwagę, tutaj jest 18 rok data ważności do 1 stycznia. Do 10 stycznia. Czyli załóżmy, że... Bo to są takie świeże jedzonka. Czyli sprzed roku. No, Chociaż nie wiem, czy to nie jest data nawet jak nie wiem, czy krócej. Nie wiem, czy to jak data po amerykańsku nie jest, że to jest do 1 października. Też trzeba pamiętać, że te linki mogą być zrywane jakoś. Chodzą tu też ludzie, którzy poszukują, tak jak już wcześniej mówiliśmy, zwłok i ludzi jeszcze żywych, aby odciągnąć ich od tych samobójczych myśli. To jest prezent. Tutaj sobie zrobił prawie cały daszek. I dalej biegnie niebieska linka. Idziemy wzdłuż niebieskiej linki. Zwróćcie uwagę na to drzewo. Na nim jest strzałka markerem narysowana. To nie jest markerem, to jest wybite. I myślałem, to jest wycięte. I myślałem, że coś tutaj ona wskazuje, ale ona chyba wskazuje, żeby iść Dalej. w tamtą stronę. Leży tutaj soczek. Do przyszłego roku, do tego roku, do grudnia chyba, tak? Do 26 lutego. Do lutego. Tu jest teraz kawa zostawiona w takiej butelce metalowej, a linka się ciągnie dalej i to bardzo głęboko ona się ciągnie. Przygotowując się do tej wyprawy, dużo czytaliśmy, ale też oglądaliśmy filmów i na YouTubie jest taki materiał Vice, gdzie przyszedł tutaj z geologiem jeden z redaktorów i ten geolog zajmuje się też po części szukaniem tych ciał. Jak bada te skały, to i zdarza się, że znajduje te ciała. I słuchajcie, opowiedział taką jedną historię, że ta zła sława o tym lesie bierze się stąd, zanim powstała ta książka, o której mówił Konrad. Starsze osoby zostały przez swoich synów bądź córki wyprowadzane w góry do lasu i zostawiane na pewną śmierć. A to dlatego, że taka starsza osoba już nie mogła pomóc w domu, po prostu była problemem. Natomiast dla nas, jako Europejczyków, Polaków, to jest niepojęta sprawa. Natomiast w Japonii, tak jak mówił ten przewodnik, ten geolog, no to właśnie kiedyś tak było. Idziemy coraz bardziej w głąb. I może zdarzyć się tak, że w końcu stracimy orientację. To jest jakaś kapliczka w ogóle. Też jakieś figurki
Zaczyna być coraz ciemniej, bo i w kamerze mi jest ciemno. To jest w ogóle jakieś skupisko tej linki. Strasznie dużo ich tutaj zostawił. Tak jakby biała się skończyła, tu się w ogóle już jeszcze następna zaczyna. Dobra, chodźmy. Dochodzimy do tego momentu i lina się kończy. Ślepy trop. Czekaj. Ona urwana była, tam dalej się ciągnie. Tak? No. I znowu zakręca. Tak, była urwana. To jest śpiwór. To jest śpiwór. I od śpiwora A linka? podchodzi linka. Mhm. Idziemy dalej. Czym bardziej w głąb, tym bardziej las rzeczywiście się robi martwy, a mianowicie wiele powalonych drzew, suchych gałęzi leżących na ziemi. On już nie jest tak majestatyczny i piękny jak przy samej głównej drodze. Zasięgu już nie ma, ale GPS jest, pokazuje naszą pozycję. Jeżeli chodzi o samą Aokigahara, to jesteśmy prawie w samym środku, a linka ciągnie się cały czas dalej. Najgorsze jest to, że naprawdę mamy mało czasu, zanim zajdzie słońce. Więc już na pewno nie wyjdziemy po świcie. Zobaczcie, doszliśmy do miejsca, w którym znaleźliśmy na dole takiego rowu kask oraz obalone drzewo, na którym rzeczywiście ktoś mógł się powiesić. No, tak to wygląda, że ktoś mógł tutaj wisieć, dokładnie. I to najlepsze, że ta linka tutaj, po której szliśmy, zaczyna się rozgałęziać. Idzie i w tę stronę i idzie tam. I ja bym szedł tam, No, tam będziemy w wracać. prawo, bo tam będziemy szli do tej nieoficjalnej ścieżki, tak? No to możemy się kierować powoli w tamtą stronę. No. Chodźmy. Myślisz, że ktoś się tutaj powiesił na pasku? No wolę tego nie mówić na głos, ale to jest naprawdę wytrzymały kawał wstęgi, który mógłby coś... No to jest pas, co nie? No. Szczególnie, że on jest przecięty jakby na dole. No. Już się zaczyna robić naprawdę ciemno i powiem wam, że tak sobie zacząłem rozmyślać nad tym drzewem i tym kaskiem motocyklisty i widziałem takie zdjęcia z tego lasu, właśnie wisielców, i oni często używają nawet kilku linek. Nie wiem, jest to dla mnie dziwne, bo nie wieszają się na jednej, tylko na 4 czy 5, ale razem splątanych, takich wąskich. I możliwe, że właśnie ten sposób jest opisany w tej książce, w tym podręczniku. Wiele z was mówi, pojedźcie do lasu samobójców Aokigahary. Rzeczywiście jest to las samobójców. Nie da się ukryć, że ludzie tutaj popełniają samobójstwo, ale że mowa o tym, że ten las jest nawiedzony, no jest po prostu, to jest legenda. Po kilku kolejnych minutach zapadł kompletny zmrok. Stwierdziliśmy, że powoli będziemy kierować się do wyjścia, sprawdzając po drodze kolejne tropy. Nie znaleźliśmy jednak żadnego ciała. I w sumie to bardzo dobrze, ponieważ oznacza to, że każdy mieszkaniec obozowiska wrócił do domu i żyje. A życie to najcenniejszy dar, jaki posiadasz. Pamiętaj, że każdy problem da się przezwyciężyć i zawsze istnieją na świecie ludzie, którzy ci w tym pomogą. Mimo że uważasz zupełnie odwrotnie, to nikt nie jest samotny. Tutaj kończy się nasza wyprawa do japońskiego lasu samobójców. Na następny piątek przygotowaliśmy 4. odcinek z Fukushimy. Poprzednie wyświetlają się na ekranie. Pamiętaj o subskrypcji i dzwoneczku, aby być na bieżąco. I do zobaczenia na następnej wyprawie.